końcu mam pretekst, żeby pokazać Wam, jakie mam ładne rośliny. Idzie jesień, idzie zima, a razem z nimi idzie też smog. I tu pojawia się pytanie, czy jeśli kupię bardzo dużo roślin do mojego mieszkania, to będę w nim oddychać czystym powietrzem? Czy niektóre rośliny mają antysmogowe właściwości? Pierwszym doniesieniem o oczyszczających powietrze roślinach, na którym zresztą do dzisiaj opiera się większość hype'u, był raport NASA z końca lat 80. Zastanawiano się wtedy, jak można by było polepszyć jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, w tym m.in. w planowanej jeszcze wtedy stacji kosmicznej. I postanowiono przetestować, czy rośliny mogą być w tym pomocne. Przeprowadzono więc eksperyment na 12 różnych roślinach doniczkowych i 3 cząsteczkach zanieczyszczających powietrze. Do badania wybrano formaldehyd, benzen i trichloroetylen. To są wszystko substancje, które mogą uwalniać się z klejów, z farb, z paneli, z płyt, z których są robione meble i przez to często spotyka się je we wnętrzach pomieszczeń. Dodatkowo benzen i formaldehyd uwalniają się także przy spalaniu paliw, a także są elementami dymu papierosowego. W doświadczeniu NASA rośliny wsadzano do szczelnych pojemników, do których wpuszczano poszczególne substancje, a następnie mierzono ich poziom po 6 i 24 godzinach. I okazało się, że to faktycznie działa. Rośliny zasysają powietrze razem z zanieczyszczeniem i albo akumulują jego cząsteczki na czy w swoich tkankach, albo dalej przetwarzają. Tak czy siak prowadzi to do spadku poziomu zanieczyszczeń. Bluszcz oczyszczał powietrze z niemal 90% benzenu. Dracena wonna świetnie radziła sobie z formaldehydem. Najtrudniejszy do oczyszczenia był trichloroetylen. Różne gatunki pozbywały się od 10 do 40% tego związku z komory. Dodatkowy eksperyment wykazał też, że za znaczącą część z tych oczyszczających właściwości odpowiadają mikroorganizmy w ziemi, w której roślina rośnie. Okazało się, że sama ziemia, nawet po ścięciu rośliny, dalej oczyszcza powietrze. Inne tego typu badania, przeprowadzane w kolejnych latach, dawały bardzo podobne wnioski i generalnie rośliny uznaje się za bardzo dobre w oczyszczaniu powietrza z tak zwanych lotnych związków organicznych. To jest m.in. benzen, formaldehyd, toluen, aceton czy akrylina i mnóstwo innych. Ale zanim pobiegniecie do sklepu, warto jest zdać sobie sprawę z kilku rzeczy. Określenie roślina antysmogowa sugeruje, że będzie ona niwelować zanieczyszczenia, które do naszych mieszkań napływają z zewnątrz. A jeśli idzie o jakość powietrza w Polsce, największy problem mamy z pyłami zawieszonymi, których ani to badanie NASA, ani wiele innych badań przeprowadzonych później w ogóle nie dotyczyło. Jedno z niewielu badań na temat roślin i pyłów zawieszonych zostało przeprowadzone w Korei w 2017 roku. Jego autorzy skonkludowali, że w przypadku pyłów zawieszonych efekt roślinnego oczyszczania powietrza jest zaniedbywalny, z uwagi na to, że zanieczyszczenia nieustannie napływają z zewnątrz. Rośliny pomogą nam więc w oczyszczeniu powietrza z substancji, które uwalniają się z farb, dywanów, niektórych detergentów czy kosmetyków, ale niekoniecznie z pyłów zawieszonych. Warto też pamiętać, że warunki eksperymentu w laboratorium niekoniecznie muszą 1 do 1 przekładać się na warunki, jakie panują w naszych mieszkaniach. W laboratoriach rośliny są sztucznie naświetlane, kontrolowana jest temperatura czy wilgotność, a cały taki eksperyment odbywa się w szczelnym pojemniku, a nie w dużej przestrzeni, która nieustannie wymienia powietrze z otoczeniem i która niekoniecznie oferuje roślinie optymalne warunki do wzrostu, a już na pewno nie zimą i jesienią, kiedy to problem smogu jest największy. Z wszystkich tych powodów trudno jest też wskazać jakąś konkretną liczbę roślin, które powinny przypadać na metr sześcienny przestrzeni w mieszkaniu po to, żeby powietrze było czyste. Badacze doradzają po prostu, żeby roślin mieć dużo, żeby były to rośliny wielu różnych gatunków, najlepiej takie, które mają duże, bujne liście i które są łatwe w uprawie, no bo roślina, żeby oczyszczać powietrze, musi żyć. I to jest najważniejsze. Jak widzicie, ja jestem ogromną fanką posiadania wielu roślin w domu, chociażby dlatego, że ma ono szereg innych benefitów, na przykład redukuje stres i poprawia nastrój. Rośliny na pewno poprawią jakość powietrza w naszych mieszkaniach, obniżając ilość lotnych związków organicznych, ale jeśli idzie o te pyły zawieszone, no nie ma żadnych podstaw, by liczyć na jakieś cuda. I pewniejszym i skuteczniejszym rozwiązaniem będzie w tym przypadku kupienie sobie po prostu oczyszczacza z filtrem HEPA. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Zapraszam Was do komentarzy, gdzie możecie komplementować to, jak piękne są moje rośliny, mając na uwadze, że to nie są wszystkie moje rośliny. Natomiast jeśli chcecie coraz lepiej orientować się w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał i widzimy się za tydzień, jak zawsze buzi.